Dzień dobry! W okresie świątecznym był u mnie Mikołaj, a właściwie przyjaciele, którzy obdarowali mnie swoją obecnością i prezentami. Jak się okazało, filmowymi. Sami zobaczcie. Tuż przed Wigilią zorganizowałam dla najbliższych przyjaciół, którzy nie wyjeżdżali poza miasto na święta, spotkanie wigilijne połączone z moimi urodzinami. Dla mnie bardzo ważne jest otaczać się fajnymi ludźmi. Nie mówię, że od razu muszą to być bardzo bliscy przyjaciele, ale osoby fajne, które wnoszą coś do mojego życia, choćby pozytywną energię. No i okazało się, że na moim spotkaniu wigilijno-urodzinowym zebrała się naprawdę pokaźna liczba takich osób. Ja nauczyłem się, że w życiu przyjaźni nie dostaje się od tak. Oczywiście może ona pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy właściwie na nią nie czekamy i się jej nie spodziewamy. Ale mówiąc o przyjaźni, mówię nie o jej rozpoczynaniu, ale o jej trwaniu. Bardzo ważne jest mieć świadomość, czym jest przyjaźń i przede wszystkim jak o nią zadbać. Muszę Wam powiedzieć, że najmilsze w takich imprezach jest to, że ludzie przychodzą do Ciebie, że pomimo tylu obowiązków, które każdy ma, przychodzą celebrować Twoją uroczystość. To są najlepsze prezenty, które docenia się trochę później. A kolejne prezenty to właśnie te. Są płyty filmowe, tym razem nie DVD, a Blu-ray oraz odtwarzacz Blu-raya LG. Muszę Wam powiedzieć, że nie spodziewałem się tak drogich prezentów, ale widać wszyscy się zebrali, no i właściwie kupili to, co miałem w planach sobie kupić w przyszłym roku po świętach. Także słuchajcie, zobaczcie, jak on tutaj wygląda. Ja teraz zrobię taki szybki unboxing. Tak on wygląda. Niewielkich rozmiarów, ale konkretny. Ja zaznaczę, że przedstawiam Wam go teraz, ale nie jest to żaden materiał sponsorowany. Jest to po prostu wyrażenie mojej opinii co do tego sprzętu, który tak naprawdę świadomie chciałem go sobie zakupić. Odtwarzacz Blu-ray LG UBK90. Dla kinomaniaków obecnie jest chyba najlepszą z przystępnych cenowo opcji na rynku. Odtwarza nie tylko płyty filmowe DVD, ale także Blu-ray w profilach od 1 do 6. Tak, płyty Blu-ray mają swoje profile. Zatem kupując odtwarzacz musimy zapoznać się ze specyfikacją, aby wiedzieć, czy nasze filmy zostaną rozpoznane. Mnie interesował odtwarzacz poprawnie czytający wszystkie 6 profili, które aktualnie występują na rynku. Profil 1.0 jest najbardziej podstawowy, następnie ulepszano go ze względu na ulepszanie wydań filmowych Blu-rayów. I tak dodano na przykład obsługę oglądania jednocześnie filmu i komentarzy przy funkcji obraz w obrazie. Potem przyszła funkcja BD Live, dzięki której odtwarzacz łączył się z siecią, aby ściągnąć dedykowane dodatki, nawet interaktywne dla danego filmu na płycie. Profil 5.0 wprowadził obsługę filmów Blu-ray 3D. Ostatni profil, czyli 6.0, pozwala na oglądanie filmów Blu-ray w standardzie 4K, Ultra High Definition, HDR i jak na razie jest to najwyższy profil. Ja od niedawna interesuję się filmami wydanymi na Blu-ray. Mam już ich kilka, więc taki odtwarzacz idealnie nadaje się do mojej przygody z Blu-rayami. Co ciekawe, jeśli wejdzie jakieś ulepszenie profilu 6.0, to producent wypuści update systemu odtwarzacza i będziemy mogli puszczać nowe wydania filmowe na naszym sprzęcie. Przynajmniej dotychczas LG dbał o takie rozwiązania, a sam update można wykonać z poziomu systemu. Dla mnie ważna była także kompatybilność z HDR w dwóch obecnie popularnych na rynku formatach HDR10 oraz Dolby Vision. Niektóre odtwarzacze obsługują jedynie HDR10, Dolby Vision pojawia się w tych nowszych i wyższych modelach. Ja może nie posiadam jeszcze telewizora 4K HDR czy filmów Blu-ray w tym profilu, ale warto być przygotowanym, bo może niedługo się to zmieni, a ponadto ten odtwarzacz pozwala wyświetlić obraz HDR na zwykłym telewizorze nieprzystosowanym do tego formatu. Inną ważną dla mnie funkcjonalnością jest obsługa dużej ilości formatów plików. Odtwarzacz ma wejście na pendrive'a z przodu, dzięki czemu bardzo łatwo i szybko można puścić pliki na telewizorze. Samych formatów odtwarzania jest naprawdę sporo, od najpopularniejszych jak MPG-2, H264, czyli popularne MP4, a także H265 czy Windowsowy WMV
oraz AVC HD i MOV, czyli pliki prosto z popularnych kamer czy aparatów. No i mamy mało popularny w odtwarzaczach format Matroska, a także XVID, chociaż tutaj myślałem, że pliki DivX także będą czytane, ale okazało się, że nie. Trochę szkoda, bo DivX jest bardziej popularny niż XVID, lecz mimo wszystko z formatu DivX korzysta się w naszym kraju chyba coraz rzadziej. Na koniec warto podkreślić, że odtwarzacz jest przystosowany do obsługi platformy YouTube, a także Netflix. Ok, ktoś powie, po co mi odtwarzacz, skoro mam konsolę? Takie odtwarzacze są jednak lepiej przystosowane do odtwarzania płyt filmowych. Ten model jest akurat najlepiej dopracowanym modelem marki LG. W poprzednich zdarzały się takie sytuacje jak wydawanie pewnych dźwięków podczas odtwarzania niektórych płyt z filmami, a nawet zacinanie się na wybranych filmach. Podobne rzeczy dzieją się z konsolami. To są rzeczy naprawdę bardzo rzadko występujące, ale jednak ja wolę skupić się podczas oglądania filmów na jego fabule albo na stronie audiowizualnej. Poza odtwarzaczem dostałem kilka filmów na Blu-ray, więc moi znajomi poniekąd przyczynili się do rozpoczęcia przeze mnie nowej kolekcji już nie DVD, ale Blu-ray. Za co im dziękuję, ale również dziękuję w cudzysłowie, bo jednak jest to troszkę bardziej kosztowne. Dostałem polski film Jestem mordercą, który uwielbiam i nie mam go, bo wydania DVD są dosyć kiepskie i nie kupowałem. A także przecudowne wydania Deadpoola 1 i 2. Zobaczcie, są to wydania specjalne w steelbookach, mają mnóstwo dodatków, a druga część posiada nawet 2 płyty i trzeba powiedzieć, że film jest w wersji rozszerzonej, czyli dłuższy o 15 minut od kinowej. Z tego prezentu cieszę się bardzo, bo te wydania nie są tanie, a druga sprawa, nie tanieją z biegiem czasu, jak w przypadku innych filmów. Deadpool trzyma cenę. Dostałem także Bliskie spotkania trzeciego stopnia Stevena Spielberga. Stary film z 1977 roku. Zobaczcie, jakie piękne wydanie niepolskie, ale z polskimi napisami. Opakowanie zawiera 3 wersje filmu. Kinową, specjalną i reżyserską. Jest książeczka i plakat. No i trafił się jeszcze Obcy Przymierze, czyli najnowsza historia o słynnym ksenomorfie i tej części właśnie brakuje mi do kolekcji o Obcym. Na pewno do tak trafionych prezentów przyczyniła się moja narzeczona, która była w kontakcie z ekipą, ale mimo tego nie spodziewałem się tak fantastycznych podarunków. Napiszcie w komentarzu, co Wy dostaliście od Mikołaja, od rodziny, od przyjaciół. I pamiętajcie, że mimo wszystko i tak najcenniejsza jest przyjaźń, bo ona się nie zestarzeje mimo wejścia nowych profili czy nowych filmów. I tym samym tutaj, tym odcinkiem chciałbym podziękować wszystkim moim gościom za udaną imprezę.